Witam Was z tej strony Ciastkowy, a przed Wami Bohemian Killing. Gra, której nie było, jest to świeży tytuł, zupełnie inny od tych, które mieliśmy okazję do tej pory zobaczyć na moim kanale. Nie będę za dużo mówił na temat gry, powiem tylko tyle, że nasz główny bohater zostaje oskarżony o morderstwo i musi się z tego zarzutu wybronić. Gra będzie toczyć się na dwóch płaszczyznach, czyli w sali sądowej i dodatkowo w dniu popełnienia morderstwa nasze wszelkie czyny będą wpływać na przebieg rozprawy i ostateczny jej wyrok. Tak więc, jeszcze zanim zacznę, chciałbym serdecznie podziękować sklepowi konsole i gry.pl. Macie tutaj widoczne ich logo. Jeżeli jesteście zainteresowani kupnem tej gry, bądź będziecie zainteresowani po obejrzeniu jednego, dwóch, trzech, bądź kilku materiałów, to oczywiście odsyłam Was do opisu filmu, gdzie jest link do właśnie sklepu konsole i gry.pl, który jest jedynym sklepem, w którym tą grę nabyć możecie. Tak więc tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Chyba możemy zaczynać. Tak więc zaczynajmy. Wciśnijmy T, aby sprawdzić godzinę. Więc mamy 20 po 23. Aby dobyć broń, wyciągnijmy jeden. Za pomocą jedynki mamy sztylet. Co możemy tutaj zrobić? Przeczytać książkę. Nie wiem, czy mam ochotę czytać książkę. Wiecie co? Może spróbujmy, zobaczymy. Daje to nam 15 minut do przodu. Czas w grze płynie jak w rzeczywistości, jest istotny, aby ułożyć wiarygodne zeznania. Okej. Wciągnijmy więc i wejdźmy do pomieszczenia. A więc to jest wieczór, w którym popełnimy morderstwo. To jest nasz główny bohater. I za chwilę chyba zobaczymy ofiarę. Tak, zgadza się. Monsieur Eaton. Monsieur Eaton. Monsieur Eaton, I'm talking to you. I'm sorry, Monsieur le Président. I was thinking. Do you understand the indictment? Sorry, but I have to ask the prosecutor. Tak jak mówiłem, w tym momencie akurat Monsieur jesteśmy Eaton, na do you sali consider sądowej. it to be a joke? You're charged with a serious crime. Please stay focused. Monsieur Prosecutor, please continue. As I said, I accuse Alfred Eaton of murdering Marie Capet on the 17th of October 1894 in Paris. That day, Alfred Eaton was at the theatrical premiere of Prométhée, Vol du Feu, which took place at Opéra Garnier. As it is apparent from the testimony of witnesses, the accused left at about 8:30 p.m., before the end of the banquet. At about 9:25 p.m., he rented a room in his name at the Caucasus Hotel, which is adjacent to the building in which he lives. It was in that room that approximately at 11:16 p.m. Marie Capet was murdered. Next, the accused returned to his house, and at about 10:05 p.m. he entered his apartment in the company of Marie Capet, or let her in. It results from the fingerprint analysis. It did not show the victim's fingerprints on the outer side of the door, only on the inner. Alfred Eaton, by means of deception or threats,
led the victim to his secret workshop, which is located on the first floor of his apartment. The police report did not indicate any signs of struggle or resistance. The accused probably wanted to test on Marie Capet the prototype of a torture machine of his construction, which was in the room along with medical tools and manuals of torture. When Marie Capet realized what the accused intended to do, she grabbed a metal rod lying in the room and hit the accused on the head, which caused a real threat to his life and, according to doctors, may have caused unconsciousness. The fingerprints of Marie Capet's left hand were found on the rod, as well as Alfred Eaton's traces of blood. Traces of blood were also found on the floor of that room. At the time of his arrest, the accused had an extensive wound on his head, as confirmed by medical examination. Seizing the opportunity, Marie Capet fled from the apartment. She was stressed and in a hurry. This was confirmed by her numerous fingerprints secured on the inside of the door of the apartment of the accused. Then, Marie Capet ran into a nearby hotel, the Caucasus. It was the same hotel in which the accused rented a room. As it appears from the testimony of the clerk, Marie Capet was extremely stressed, repeating the word doctor and police. Probably she wanted to call for help. When the clerk went to get some water to calm Marie Capet, she disappeared. The next day, on the 18th of October, about 8:32 a.m., a maid found her body in a room rented by Alfred Eaton. It was covered with numerous fingerprints of the victim and of the accused, and had traces of the victim's blood. The immediate cause of death was a severe blow to the abdomen in the liver area, with a blade of about 14 centimeters length. The murder weapon, constructed by the accused, was secured in his apartment. Marie Capet's unwashed blood stains were still present on it, as well as the fingerprints of the accused. The accused is also charged by the testimony of one of the neighbors who passed the accused at the front door of the building in which they both lived at about 11:30 p.m. The witness testified that the clothing of the accused was stained with blood. Unfortunately, the said clothes were not found. At the time of committing the alleged crime, the accused was sane, which means he acted consciously. For committed crimes, the accused shall be liable to life imprisonment or the death penalty. Has the accused finally understood the indictment? Oui, Monsieur le Président. Does the accused plead guilty to the charges against him? Non, Monsieur le Président. Does the accused want to provide explanations? Oui, Monsieur le Président. Monsieur le Président, could I ask you for some conversation time with my client? Of course. I just wish it would not take too much time. We've already wasted too much of it. Monsieur Eaton, please note that you can look through evidence at any moment. It is available by pressing tab. I will show the defense evidence to the court at the time of your uncovering during the testimony. It might surprise the prosecutor. If necessary, you can recall the string of events according to the prosecution by pressing the Q key. Will you need my help during testimony? I will give you my advice and remind you of important facts and events. Tak więc z racji tego, że gramy pierwszy raz, wybierzmy opcję tak. Dodatkowo oczywiście my jesteśmy świadomi i wiemy o tym, że dokonaliśmy tego morderstwa, natomiast musimy zrobić wszystko, żeby te zarzuty z nas zdjęto.
Jedyną opcją będzie przerzucić to na kogoś innego. Zobaczymy, jakie będziemy mieli opcje i możliwości. We are ready, Monsieur le Président. Then let's get started. Monsieur Eaton, what were you doing on October 17th, 1894, from 8 to 12 p.m.? There was a theatrical premiere of Prométhée that day, which was sponsored by Le Feu, in which I am the lead designer. Starting at 7 p.m., I was at the premiere at the Opéra Garnier. Around 8:30 p.m., after the play, I found that I did not want to attend the dull banquet, and instead I preferred to work. I said goodbye to Hugo Argent, president of Le Feu, and I drove home. I got there at about 9 p.m. Prawdopodobnie teraz przeniesiemy się właśnie do tego dnia. Do dnia zabójstwa, do momentu, w którym skończyliśmy zeznanie. Dokładnie. Okej, tylko jak to teraz będzie działać? Aha. Czyli... Mamy nasze auto. To prawdopodobnie będzie kamienica, w której... Tak, mieszkamy. Co mamy tutaj? Café de Paris. Co możemy tu zrobić? Witam. Wow. I entered the Café de Paris cafeteria. I wanted to drink some good wine and eat a piece of cheese. A group of Parisian rabble tried to throw me out, screaming that there was no room for gypsy thieves. They beat me and threw me into the street. I was all covered in blood. I to Did you jest... report this fact to police officers? To jest dla nas bardzo dobra wiadomość, że wyszło tak jak wyszło. Za chwilę wam powiem dlaczego. A second of my word is more important than a lifetime of each and every one of those plebeians. Besides, if I had reported it, I would have done them a favor. What do you mean, Monsieur Eaton? In jail, they would have had better living conditions than those holes that they call houses. I understand. Please return to your testimony. To jest dla nas bardzo dobra wiadomość. Nie wiem, czy pamiętacie, ale przed chwilą, gdy sędzia odczytywał zarzuty, w dokumentacji medycznej było, że zostałem uderzony w głowę. I to, że byłem cały we krwi, widział nas tam bodajże sąsiad, któryś z sąsiadów. Więc to, że zostaliśmy uderzeni w głowę, już mamy wyjaśnione. To, że jestem cały we krwi, także. Może na razie nie idźmy nigdzie dalej. Spróbujmy wrócić, wejść do mieszkania. Zobaczymy, co tutaj mamy. Sprawdź pocztę, sprawdźmy. Okej. Co było w tym liście? Monsieur le Président, this is the evidence marked with number 2. It clearly shows that my client designed his interrogation machine with only the best intentions. According to his plan, it was supposed to Zgadza się. be forwarded to the To jest jakiś prosecutor's punkt, office and law to jest enforcement jakiś dobry agencies punkt zaczepienia. to prove the effectiveness of interrogation. The prosecutor's suggestion Ogólnie zarzuty, that my jakie nam client postawiono, nie wyglądają najlepiej. intended to use Nie najlepiej this dla device nas. to torture helpless women is hasty. Może samo morderstwo oczywiście też jest dosyć ciężkie do wybronienia, ale... Dokładnie, ale to, że mamy w swoim mieszkaniu maszynę do tortur stworzoną przez nas, też nie jest zbyt dobrą wiadomością. The court supports the view that the mere fact of an offer to the Minister de la Dokładnie. Justice does not constitute sufficient evidence that the allegedly accused acted in good faith when creating such a device.
Monsieur Eaton, please go back to your testimony. Tak więc I noticed that my neighbor's bicycle still cluttered the hallway. Więc moi drodzy, zanim pójdziemy dalej, zakończę pierwszy odcinek. Odcinki będą miały długość około 15 minut, tyle że będą pojawiały się 2 odcinki dziennie. Dzielę to na 2, ponieważ wiem, że czasami nie ma czasu, żeby obejrzeć całych 30 minut, a tak wrzucę 2 odcinki, jeden około godziny 17, drugi około godziny 20. Będziecie mogli sobie to oglądać gdzieś tam podzielone na 2 części. Myślę, że to będzie wygodniejsze i dla mnie, i dla Was. Tak więc zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia za kilka godzin.